Dzień dobry. W dzisiejszym programie Rosja płonie. Węgry i Słowacja zablokowane przez Komisję Europejską w kwestii rosyjskiej ropy. Systemy płatnicze Banku Centralnego Rosji i banków. Dzień dobry. Paweł, skróciłeś nam tego? Nie, to nie Intro? ja. Nie, Cenzura, cyk. I koniec. Szybkie wejście. Witajcie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy 26 lipca, piąteczek, piątunio. Dla wszystkich, którzy czekają już weekendu, to jeszcze tylko chwilka. My wam pomożemy skrócić ten czas. No to ja może powiem, co w dzisiejszym odcinku, bo nam to tak szybko przeleciało, że nie wiecie. Rosja płonie, Węgry i Słowacja mają problem. Systemy płatnicze siadły, bo próbowali spowalniać YouTube'a. Statki z ładunkami z Rosji stały się głównymi ofiarami ataków Huti. Co za karma. Na koniec rosyjskie rakiety utknęły w Ameryce Południowej. Tego jeszcze u nas nie grano. Ciekawostka bardzo fajna. Zapraszamy do końca. A ja tobie oddaję głos. Tak, przechodzimy do tego, co się dzieje na surowcach i walutach. Tutaj zasadniczych zmian nie mamy, jeżeli chodzi o ropę naftową. To po tych spadkach tygodniowych była mała korekta, natomiast ta korekta, można powiedzieć, no dzisiaj się zakończyła, tak? Jesteśmy w okolicach zera. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jutro będziemy mówili o danych ze Stanów Zjednoczonych, bo dosyć pozytywne te dane, a więc one teoretycznie mogłyby pomagać tutaj cenom ropy, natomiast no, o tym jak gdyby będziemy mówić jutro. Jeżeli chodzi o gaz, no to w sumie też zasadniczych zmian nie ma, okolice 32 euro. Jeżeli chodzi o waluty, to bardzo niemrawa rosyjska giełda, można powiedzieć. No i w sumie firmy mają problem, jeżeli chodzi cały czas o import. I tutaj widać, że te waluty są mniej poszukiwane niż jeszcze na wiosnę. Cały czas nie do końca jasne jest, o ile jest jasne mniej więcej, jak jest rozliczany ten kurs pozagiełdowy przez bank centralny, to tutaj są duże wątpliwości, czy ta formuła, którą bank centralny mówi, że ją ogłosił, czy ona jest, że tak powiem, sprawiedliwa, tak? No i tutaj większość tych rosyjskich podmiotów ma w stosunku do tego wątpliwości. My też czekamy na to, co się stanie dzisiaj na posiedzeniu Rady Dyrektorów, jeżeli chodzi o bank centralny. No tutaj ja bym się spodziewał tego, że te stopy zostaną podwyższone. No pytanie tylko o ile, czy o 2%, 2 punkty procentowe, przepraszam, czy też wyżej. No i myślę, że jutro o tym powiemy, jak tylko ta wiadomość do nas dotrze. Tak, myślę, że możemy przejść teraz do krótkich wiadomości. Pozwolicie, że ja zacznę. Plany rosyjskie, czyli hasło klucz, plany gazyfikacji, tym razem Kamczatki, razem z Sachalinem 2, odłożone przynajmniej o rok. Władze dostosowują harmonogram gazyfikacji terytorium Kamczatki. Tak wynika z projektu zaktualizowanej mapy drogowej, czyli takiego planu. Kontraktacja LNG z Sachalinu 2 zostanie przesunięta na koniec 2024, a cena hurtowa zostanie ustalona dopiero w 2026, o ile oczywiście ta mapa drogowa no, nie zostanie jeszcze raz zmieniona i plany nie zostaną przedłużone. Tak, dosyć hucznie ogłaszano tą gazyfikację Jakucji, Kamczatki. No jak widzimy, jak to rosyjskie plany. Mało mają wspólnego z realiami. Ten plan, jeżeli chodzi o gazyfikację, cały czas jest obcinany, jeżeli chodzi o inwestycje, a pomimo to nadal wydaje się mało realny. No i
pytanie jest, czy on jest w ogóle potrzebny, tak szczerze. Czy on jest w ogóle realny? No wiesz co, jak to w Rosji, być może oni coś zrobią tutaj w tym kierunku, natomiast pytanie o, że tak powiem, efektywność, sensowność, no dużo pytań tutaj się Zasadność rodzi. biznesowa przede wszystkim, czy to się będzie opłacać? No raczej wiemy, że nie prawdopodobnie. No to po co to natomiast- robić? No Dokładać Putin, do wszystkiego? bo Putin obiecał, wiesz, no to trochę tak wygląda i co niektórzy też na to czekają. Obiecał też nie atakować, więc można No tak. łamać obietnice. Mamy, słuchajcie, wypowiedź Rusłana Maksudowa, prezesa drugiego co do wielkości producenta alkoholu w Rosji, który powiedział, że rosyjski rynek alkoholowy i społeczeństwo są na tyle dojrzałe, że należy złagodzić zakazy reklamy mocnego alkoholu. Liczę na was, że wy to skomentujecie. Tak, na tyle jest dojrzały, że teraz już można ten alkohol reklamować w telewizji. Oczywiście nie wpłynie to na spożycie. Duma Państwowa wezwała do umieszczania na banknotach poległych bohaterów północnego okręgu wojskowego. Kurczę, to będą banknoty jak papier toaletowy, żeby oni się wszyscy zmieścili. Taką opinię wyraził w wywiadzie dla RBC Ruslan Maksudow. A nie, ten. A, przepraszam. Taką opinię zaraportowano. Co ja czytam? Nie, gdzieś Zgubiłem się pogubiłeś. Tak, zrolowało mi się jak te banknoty w długości papieru toaletowego. Zaproponowano także przedstawienie na banknotach miast przyłączonych do Federacji Rosyjskiej, czyli będziemy mieli takie bardzo długie banknoty z gruzami i gruzami. Nie wiem, może będą przedstawiali jak zanim zostali bohaterami, a więc na przykład gdzieś z młodych lat, na przykład zdjęcia albo ze ślubu. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale taki pomysł jest i jest no w sumie chyba prawie że 100% szansa, że coś takiego się pojawi. Zobaczymy tylko, czy na wszystkich banknotach, czy tylko na części, czy to będą, wiesz, takie serie, czy też może już na stałe, nie wiemy tego. Takie kolekcjonerskie, tak? No wiesz, mogą być po prostu wybrane serie, tak, i potem wrócą do poprzednich. Nie wiemy, jak to ma wyglądać, natomiast no, ten pomysł na pewno zostanie wprowadzony w życie. Mamy dane, słuchajcie, bardzo ciekawe. Firma Ventra, firma analityczna, policzyła średnią pensję dla pracowników IT. No i tutaj duże zaskoczenie, bo okazuje się, że w Rosji pracownicy IT, jeżeli chodzi o 2024 rok, zubożeli. No i tutaj spadek zarobków szacuje się od 15 do 25%. Średnia, jeżeli chodzi o rosyjskie IT, obecnie wynosi 150 000 rubli. Eksperci przypisują tę tendencję wychodzeniu z kraju dużych zagranicznych firm, a także masowej rekrutacji początkujących specjalistów, których wynagrodzenie nie przekracza 100 000 rubli. Bardzo Wiesz ciekawe. co, brakuje im tylu ludzi w IT. Jeszcze oni dostali okrojenie pensji, można powiedzieć. Nie wróży to dobrze. No nie wróży dobrze. Jak podaje New York Times, Rosja, omijając sankcje, zaimportowała zachodnie chipy o wartości 4 miliardów dolarów za pośrednictwem 6 000 firm fasadowych. No i tu mamy podobną sytuację do tych części lotniczych. Niestety omijanie sankcji wciąż trwa. Przepłacają za te chipy, jak było mówione kilkukrotnie. Natomiast to się dzieje. Wczoraj też w naszej rozmowie w komentarzu dnia zastanawialiśmy się, czy jak powstaną czebole, czy będzie ciężej im omijać, czy może łatwiej niż właśnie korzystanie z tylu firm fasadowych. Jeżeli nie widzieliście naszego programu, to odsyłamy do wczorajszego komentarza, tego na zielono.
Tak, i to były dane za 2023 rok. Podobno jeżeli chodzi o ten rok i szczególnie maj, czerwiec, no to sytuacja się mocno pogorszyła. Natomiast będziemy to wiedzieć też za jakiś czas, no bo podejrzewam, że koszty się zwiększyły, natomiast próby obejścia sankcji cały czas trwają, no i pewnie częściowo są skuteczne. Mamy, słuchajcie, dzisiaj, to już mówiliśmy, Radę Dyrektorów. Myślę, że po południu już będzie wiadomo, czy będziemy mieli 18% czy 20%. Natomiast w nocy doszło do dużej eksplozji, jeżeli chodzi o wytwórnię gazu w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Mamy informację, że 7 osób zostało rannych, 1 osoba zmarła. Według kanału telegramowego Baza do zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem czasu lokalnego, 40 km od Nowego Urengoja. Według wstępnych danych w przedsiębiorstwie eksplodowała skomplikowana instalacja do oczyszczania gazu. W tej chwili, tak jak powiedziałem, znana jest informacja o jednej osobie, która zginęła. Służby ratunkowe cały czas działają. Jako wstępną przyczynę Rosjanie podają naruszenie przez wykonawcę procesu technologicznego. W sensie użycie nieodpowiednich Nie wiem. materiałów, czy BHP? Ciekawe. Nie wiem. Nie ma nic więcej. Okej, tu mamy takie informacje, to, że przepłacają to jedno, a drugie, że często uszkodzone dostają. Tak, informowaliśmy o tym, że duża część tych dostaw procesorów ma wady albo po prostu nie działa. No i co im zrobicie? Reklamować to? No, nie za bardzo jest jak. No a druga informacja, tu ktoś napisał, Majki, czyli kupili za 8 miliardów, jak wartości 4 miliardów, chyba bardziej jak za 32, bo tam przepłacanie to było chyba nawet 400% w niektórych procesorach. Ale zobaczymy. Coś na pewno działa, coś dostali i z czegoś produkują, więc nie jest tak to zero-jedynkowe. Fajniej by było, gdyby im się nie udawało w ogóle omijać tych sankcji, a jednak to się dzieje. Chciałeś dodać coś? Nie, no chciałem dodać, że to nierealistyczne. Zawsze będzie się udawało omijać sankcje. Pytanie, jakie koszty? No i to, co się obserwuje właśnie w 2024 na dużą skalę, czyli wysyp oszustw. Tak? Tak. No bo teraz gdzie złożyć reklamację? Do tej firmy fasadowej, firma fasadowa do następnej firmy fasadowej. To tak, nie masz gwarancji producenta, tak jak No nie. normalnie, tak? Nie Nie. zgłosisz się do producenta Tam, i tam powiesz, nie ma call center, który mówi hello my friend, nie? Coś tam. nie, Nie proszę dodzwonisz odesłać się. No nie, a więc tutaj jeżeli jest jakaś awaryjność, czy coś się nie zgadza, nie dostali tą partię, którą zamawiali, no to jest problem, po prostu. Tak. Ja mam jeszcze informację, której nie napisaliśmy w shortach, ale widziałem wyliczenie. Po tych podwyżkach za podpisanie kontraktu w Moskwie i obwodzie moskiewskim, plus te całe uposażenie roczne, które przekracza 5 milionów rubli, taka ciekawostka, jest to kwota wyższa niż zarabia amerykański żołnierz. Więc Rosjanie naprawdę idą po bandzie, jeżeli chodzi o wynagradzanie w tym momencie swoich żołnierzy. Jeżeli porównamy zasobność portfeli amerykańskich i rosyjskich, to jest to całkowicie nielogiczne ze względu na finansowanie. A ja przejdę do pierwszego, dłuższego materiału, czyli Rosja płonie. No i mam tu dla Was przygotowany materiał dotyczący sezonu pożarów, który rozpoczął się wiosną, osiągnął szczyt w lipcu. W Rosji spłonęło około 3 miliony hektarów lasów w niecałe 7 miesięcy, a 1/3 tej ilości dostarczyła Jakucja, która szybko zbliża się do 1,5 miliona hektarów spalonych lasów, co jest krajowym rekordem. Pojawiły się też ciekawe wyliczenia ekspertów od pożarnictwa w Rosji.
W minutę pożar w lesie mieszanym powoduje szkody na kwotę około 4000 rubli. Uszkodzenia zależą oczywiście od obszaru pożaru, brana jest pod uwagę jakość i ilość spalonego drewna. Średnio pożary lasów powodują szkody o wartości 20 miliardów rubli rocznie. Gdyby chociaż 1/10 tej kwoty przeznaczono na ochronę lasów, prawdopodobieństwo tych pożarów byłoby znikome. Eksperci twierdzą, że co najmniej 80% pożarów powstaje z winy człowieka. W 2022 podwyższono, od razu gdy się rozpoczęła operacja wojskowa, podwyższono kary dla nieostrożnych palaczy, nieostrożnych rolników, z których winy zaczynają płonąć lasy. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych corocznie raportuje o tysiącach zidentyfikowanych sprawców naruszenia i o wielomilionowych karach. Z tym, że ta osoba będzie musiała najprawdopodobniej się zaciągnąć, żeby wielomilionowe kary zapłacić. W ciągu ostatnich 2 lat środki na ochronę lasów przed pożarami podwoiły się, a rząd zakupił 15 000 sztuk sprzętu w ramach ogólnokrajowego projektu Ekologia, ale lasy wciąż płoną, wioski wciąż są niszczone. Jeszcze pod koniec lat 90. w krajowych przedsiębiorstwach leśnych, i to jest ważna informacja, o czym nie mówiliśmy wcześniej, pracowało 130 000 osób. Leśnicy zajmowali się profilaktyką, zapobiegając wielu pożarom, jeszcze zanim ktoś zapalił zapałkę. A jeśli zauważyli dym, szybko docierali do miejsca i gasili pożar w powijakach, gdy powierzchnia pożarów wciąż była niewielka. Teraz mamy nie więcej niż 23 000 pracowników leśnictwa, pełniących jedynie funkcje nadzorcze i około 6 000 strażaków leśnych. Wyobraźcie sobie, w lasach jest w tym momencie 4 razy mniej fachowców niż było. Jaki jest tego efekt? I znalazłem porównanie w 1972 roku, kiedy Moskwę wypełnił dym z pożarów torfu i wydawało się, że cały kraj płonie. Płonęło zaledwie 1 000 000 hektarów pożarów w całym Związku Radzieckim i uznano tę liczbę za niezwykłą, ponieważ w normalnych lasach obszary objęte pożarami wynosiły od 300 do 500 000 hektarów. Dziś w samej Federacji Rosyjskiej za dobry wynik uważa się 5 milionów hektarów spalonych lasów rocznie. Rekord z 2020 roku to 8 milionów hektarów, czyli 8-krotnie gorszy wynik niż rekordowe pożary z 1972 roku. Zdaniem ekspertów odwrócić efekt można jedynie w przypadku zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby pracowników leśnych do 100 000 osób, a w dającej się przewidzieć przyszłości do 200 000. A żeby specjaliści przyjeżdżali do przedsiębiorstw leśnych, trzeba podnieść ich pensje i wysyłać pieniądze do uczelni specjalistycznych, aby kształciły kompetentnych pracowników, a to się oczywiście nie dzieje. No i tu mamy informację, że odpowiedzialność za ochronę i przywracanie lasów spoczywa dziś na dzierżawcach funduszy leśnych. No i to jest zmiana, gdyż przepisy się zmieniły w 2006 roku. Traktują ochronę lasu jako koszt, który starają się maksymalnie ograniczyć, co oznacza, że ochrona i przywracanie lasów powinny wrócić do państwa. No i co, Paweł, o tym sądzisz? 4 razy mniej, fundusze mniejsze, a mnie ktoś chyba za oknem wycina drzewa, żeby mieć po prostu podkład dźwiękowy. No tak właśnie myślałem, że to z jakiegoś tartaku. Dzisiaj nadajesz, a to tło jest tylko nałożone tam z tyłu, żeby się nikt nie zorientował. Tak. Wiesz co, myślę, że ten proces będzie co roku. No bo to jest kolejny rok z tymi samymi problemami. Nie ma w tym momencie ludzi do gaszenia. W przyszłym roku będzie tylko gorzej. Można liczyć może na przyrodę, no ale przy takich temperaturach
no to te pożary będą się pojawiać, a w Rosji jest co. Jest co palić. Jest co palić, tak? Ma co płonąć. Tak. Jeżeli chodzi o te lasy, no i tu akurat chyba nie ma dobrych informacji. Nie. Dobra, przejdźmy do drugiej. Ja sobie w międzyczasie spróbuję to jakoś uszczelnić okno, bo mam chyba na uchył. Ty mów drugi materiał. Dobrze, mamy informacje dotyczące Węgier i Słowacji i zablokowania tranzytu ropy naftowej przez, tutaj mamy informację przez Unię Europejską. Znaczy, Unia Europejska nie zablokowała tranzytu, natomiast powołujemy się tutaj na Financial Times, który podaje szczegóły rozmów z Komisją Europejską, Węgier i Słowacji w sprawie właśnie zakazu czy blokady tranzytu ropy przez terytorium Ukrainy. Okazuje się, że Komisja Europejska nie poparła, tak jak już informowaliśmy, wniosku Węgier, odrzuciła ten wniosek o wznowienie dostaw ropy Rosji przez Ukrainę. To spotkanie odbyło się 24 lipca na spotkaniu przedstawicieli krajów Unii Europejskiej w Budapeszcie, na spotkaniu przedstawicieli krajów Unii Europejskiej. Budapeszt zażądał, aby kraje Unii Europejskiej podjęły środki odwetowe przeciwko Ukrainie w ramach umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Natomiast Financial Times podaje, że strony nie doszły do żadnego porozumienia. Dodatkowo unijny komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział, że Bruksela będzie potrzebowała dużo więcej czasu na zebranie dowodów i ocenienie sytuacji prawnej. Według Financial Times żadne z państw nie opowiedziało się po stronie Budapesztu i Bratysławy, a stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie poparły wszystkie inne państwa uczestniczące w spotkaniu. No więc można powiedzieć, że tutaj Węgry i Słowacja dosyć samotne. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wcześniej, że wstrzymanie dostaw narusza umowę między Unią Europejską a Ukrainą. Węgry i Słowacja obiecały, że pod koniec miesiąca skierują sprawę również do sądu. Dostawy ropy naftowej odbywały się przez południową odnogę rurociągu Przyjaźń. W ramach sankcji Unii Europejskiej zrobiono to już wielokrotnie informowaliśmy, dla niego specjalny wyjątek. Natomiast obecnie Naftogaz twierdzi, że wolumen dostaw ropy naftowej do Europy nie uległ zmianie. Musisz się włączyć. Jestem włączony. Już teraz tak. Jak to jest możliwe? Że jesteś włączony? Nie, że Naftogaz uznaje, że dostawy ropy nie uległy zmianie. Wiesz co, no bo tam mamy kilku dostawców, zablokowane są dostawy jedynie Łukoila, natomiast pozostałych są otwarte. No i Naftogaz twierdzi, że jak gdyby w całości wolumen się nie zmienił, natomiast tego Łukoila nie ma. Natomiast wydaje się, że znaczy on mówi, że być może się zwiększył, u innych oni nie wiedzą, ogólnie oni nic nie robili, tak? No dobrze. Myślę, że doczekamy się paniki na stacjach na Węgrzech. Ja tak jakoś czuję w kościach. A teraz przejdźmy do innego czucia w kościach, gdyż wczoraj czułem w kościach, że coś się dzieje niedobrego z tymi bankami i nie chciałem wierzyć w ataki DDoS. Systemy płatnicze Banku Centralnego i banków komercyjnych upadły po tym, jak władze próbowały spowolnić YouTube'a w Rosji. Znowu ich niecny plan, no i jak ktoś oglądał wczorajszego CEPA, to dobrze pamięta, że wydawało mi się to dziwne. Podejmowane przez władze rosyjskie próby przetestowania spowolnienia YouTube'a zaowocowały serią awarii internetu, które dotknęły największe banki, portale społecznościowe i systemy płatności Banku Centralnego. Tak wynika z danych Down Detector.
W czwartek rosyjscy użytkownicy skarżyli się na trudności w dostępie do aplikacji bankowych, sieci społecznościowych, WKontakcie i Discord, a także problemy z operatorem komórkowym MTS. Ponadto wprowadzono system szybkich płatności banku centralnego, za pośrednictwem którego obywatele mogą dokonywać przelewów bez prowizji na numer telefonu, coś jak nasz blik na telefon. Natomiast aplikacja na ten moment nie działa poprawnie. Aplikacje bankowe oraz aplikacje bankowe na ten moment nie działają, wariują trzeci dzień z rzędu. Klienci Sberbanku i Rosbanku skarżą się na brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej. Zablokowane są przelewy. Dzień wcześniej awaria dotknęła też Rosbank, Alfa Bank, Raiffeisenbank, Gazprombank i VTB, których przedstawiciele wyjaśnili to jako atak z zagranicy, DDoS. No i jak się okazało, to jednak nie. Awarie internetu odnotowane są na tle oświadczeń Roskomnadzoru o problemach z dostępem do YouTube'a, które państwowa spółka tłumaczy z użyciem sprzętu Google'a. Eksperci techniczni postrzegają jednak to, co się dzieje, jako celowe spowolnienie dostępu do hostingu wideo, o którego blokowaniu dyskutuje się od początku wojny. Ja gdzieś czytałem artykuł chyba dzisiaj rano, że YouTube w niektórych miejscach w Rosji zwolnił o 70%, więc tu chyba przynajmniej z YouTube'em im się udało. No i źródła Meduzy twierdzą, że spowolnienie YouTube'a to celowa praktyka. Ja też już kiedyś o tym wspominałem, chcą przenieść z YouTube'a użytkowników na swoje kontrolowane hostingi. No i wiecie, skąd było moje podejrzenie wczoraj? Jakiś czas temu robiliśmy materiał o tym, że Roskomnadzor ingerował w Dagestanie w działanie komunikatorów i właśnie podobnie to wyglądało. Spowolnienie, część nie mogła wejść na komunikator i tak dalej. Inny temat, banki w momencie zdjęcia dolara i euro z moskiewskiej giełdy, tam się rozpoczął paniczny ruch i sugerowaliśmy, że problemy z zalogowaniem się do wielu systemów mogą mieć związek z tym, że rząd i banki nie chcą, aby ludzie panicznie wypłacali z kont. Tu wczorajsze informacje, że wiele banków jednocześnie pada ofiarą ataków DDoS z zagranicy, wydawała mi się mniej prawdopodobna niż właśnie, że Roskomnadzor i Rosjanie coś kombinują i zepsuli przypadkowo. No i mamy rozwiązanie. Jestem przekonany akurat do tej informacji, bo wydaje mi się, że może być jakiś wpływ, natomiast też bym brał pod uwagę to, co się dzieje z infrastrukturą w Rosji. Patrząc jak gdyby na inne sektory, to dlaczego w IT miałoby być lepiej, skoro powiedzmy, jeżeli chodzi o sektor energetyczny jest źle, no te serwerownie też trzeba chłodzić. Tu też mogą być różnego rodzaju problemy związane po prostu z tym, że nie ma części, nie ma ludzi, tak jak mówiliśmy, te zarobki okazuje się, że nie rosną, ta infrastruktura IT też nie jest w najlepszym stanie. No i ja bym liczył się, że tu kilka rzeczy prawdopodobnie się nakłada, więc ja bym nie brał, że to na pewno jest wina rosyjskich służb. Tak mi się wydaje, tak, no bo tutaj jeżeli chodzi o spowolnienie samego streamingu, nie wydaje mi się, że to może być powiązane z niedziałającymi aplikacjami bankowymi. Tak trochę to nie idzie w parze. Ale okej, my sobie przejdziemy do danych pochodzących, słuchajcie, z Jemenu. Okazuje się, że statki z ładunkiem z Rosji stały się głównymi ofiarami ataków Huti. Miały być chyba innego kraju statki głównymi ofiarami, no ale życie pokazało coś innego. Jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali najwięcej statków handlowych przewożących rosyjskie towary niż statków z innych krajów, pomimo gwarancji bezpieczeństwa danego Rosji. I tak podaje Bloomberg. Na początku roku rebelianci zapowiedzieli, że nie będą atakować rosyjskich i chińskich
statków, ale z danych tutaj, które zostały zebrane, z 83 statków trafionych atakami na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej od listopada ubiegłego roku 19% to były statki, które opuściły rosyjskie porty. Wszystkie statki zaatakowane przez Hutich były tankowcami lub kontenerowcami. Oprócz statków, które opuściły rosyjskie porty, rebelianci również atakowali statki, które opuściły port Singapuru i takie incydenty są na drugim miejscu, one stanowiły 11%. Agencja wyjaśnia, że Huti nie strzelają do statków, które pływają pod rosyjską banderą, ale zaatakowane statki posiadały marynarzy, którzy byli obywatelami Federacji Rosyjskiej lub wiozły rosyjskie towary lub towary z portów rosyjskich, pomimo że wiele statków przed atakiem nadawało sygnały satelitarne, załoga z Rosji i Rosjanie na pokładzie. W ubiegłym tygodniu rebelianci zaatakowali jednocześnie 2 statki z rosyjskim ładunkiem. Pierwszym trafionym był Bentley, izraelski statek pływający pod banderą Panamy, który transportował olej roślinny z Rosji do Chin. Następnie rebelianci uszkodzili tankowiec pływający pod banderą liberyjską. Tankowiec przewoził 100 000 ton ropy naftowej z portu Tuapse. W czerwcu jemeńscy rebelianci zatopili na Morzu Czerwonym grecki statek handlowy Tutor przewożący rosyjski węgiel z Ustługi do Jordanii. No i tutaj pod koniec maja przywódcy Huti obiecali, że nie będą atakować, ponownie obiecali, że nie będą atakować rosyjskich i chińskich statków, natomiast ostrzelali 130 statków i częstotliwość ataków się w tym momencie zwiększa. Huti uzgodnili z dyplomatami w maju, z dyplomatami Rosji i Chin, że nie będą atakować ich statków. Okazało się, że zaraz, dosłownie dzień potem, rebelianci wystrzelili pocisk rakietowy w kierunku chińskiej firmy statku Huangpu, który płynął z rosyjskiego portu i przewoził rosyjską ropę. A więc wydaje się, że zarówno ta strona chińska, jak i strona rosyjska, no to chyba najwięcej tracą, jeżeli chodzi o te zaatakowane statki. Z czego to też wynika? Rosjanie jako jeden z kilku krajów nie boją się płynąć tamtędy, no bo uważają, że ich nie można zaatakować. Realia pokazuje, że są atakowani. Ja bym tłumaczył to sezonem urlopowym. Gdzie? No u Hutich. Może jeden tylko umie po rosyjsku i akurat urlop miał. Wiesz co, nie, wydaje się, że wszystkie, bo okazuje się, że wszystkie statki nadają Rosjanie na pokładzie, które tam płyną. Nikt tego nie przewidział. I no bo czemu nie, tak? Czemu Tak. nie? Tak, statek rosyjski, Rosjanie na pokładzie i no i Huti w ogóle się tym nie przejmują, tak? No bo stwierdzają, że każdy statek tak mówi. No a więc patrzą być może jakieś informacje, jaka bandera, jaki statek, no i twierdzą, że jeżeli nie rosyjski, no to nie ma co ryzykować, lepiej tutaj Trzasnąć. uszkodzić. Tak, zrobić kabum. Słuchaj, ale to podsumowując, Rosjanie wysłali sprzęt i wsparli Hutich, Tak. którzy I broń. i broń, Z Iranem. żeby rozwalać własne statki, często z jakiejś floty cieni, bo pod nie ich banderą, czy coś takiego. Tak. No to Brzmi tak po rosyjsku. Po rosyjsku. Brzmi tak No naprawdę wiesz, jak mam plan sprytny. Obiecali, że rosyjskich statków nie i z rosyjskimi towarami. Problem jest taki, że wiesz, trudno to zidentyfikować. Rosjanie też nie chcą się dzielić informacjami, jakie statki, jakie tankowce należą do floty cienia, żeby to gdzieś też nie wypłynęło. Huti nie wiedzą, że to jest na przykład tankowiec floty cienia i wychodzą z założenia właśnie, że jak nie wiedzą, no to strzelamy. Bo mogliby wychodzić, że nie wiedzą, to nie strzelamy, jak nie mamy pewności, a oni wychodzą, że tylko wtedy, kiedy jest taka pewność, że to jest, nie wiem, rosyjski czy chiński,
no to wtedy nie strzelamy, ale jak nie ma pewności, to lepiej strzelać niż nie strzelać. Ale nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, satelitarne telefony czy coś i rozmowa między dwoma osobami, to my, to wy, to my. I okej? Za skomplikowane. No ale oni nadają sygnał, tylko że Ale wszystkie to- statki nadają. Ale to Huti nie odpowiadają. Nie dzwonią hasło. Wiesz co, też jakieś. często nie mają, tak? No, Aha. to jest na takiej zasadzie, że mają Rower i rakieta. I nic więcej. rakiety, czy tam drony i nic więcej. Te statki nie mają żadnej obrony, przecież przeciwlotniczej, a więc 2-3 drony, nawet FPV, tak, są w stanie tutaj zniszczyć. Brzmi jak klasyczny przykład karmy, nie? Że dajesz rakiety, które ciebie zatopią. Przejdźmy a propos rakiet. Rakiety rosyjskie utknęły w Ameryce Południowej, ale nie takie rakiety do zestrzeliwania statków, tylko do wystrzeliwania się w kosmos. Rakiety Sojus pozostają na kosmodromie w Ameryce Południowej. Ze względów politycznych trudno je ściągnąć do Rosji, a francuscy specjaliści, którzy tam stacjonują, nie wiedzą, jak je zdemontować. Odstawienie ich gdzieś z boku też jest problematyczne, a kosmodrom potrzebuje więcej miejsca. No i takie sytuacje pojawiły się. Wcześniej w ogóle o nich nie wiedziałem. W Centrum Kosmicznym w Gujanie, znanym również jako kosmodron Kourou, znajdują się co najmniej dwie zatrzymane rakiety Sojus 2 należące do Roskosmosu. Tak przynajmniej podaje Polityko. A jeden jest w pełni zmontowany, Sojus, i jest gotowy do startu, ponieważ na początku wojny w Ukrainie do wystrzelenia pozostało ledwie kilka dni, natomiast ten start został później odwołany. Ich obecność w porcie kosmicznym stworzyła niezwykły dylemat i poruszyła złożone kwestie geopolityczne, ponieważ rakiety należy przenieść, aby zrobić miejsce nowym rakietom produkcji europejskiej. Teraz operatorzy próbują po prostu przejść od tradycyjnego uzależnienia od dużych programów rządowych na rzecz rozszerzenia współpracy z małymi startupami. No i potrzebują tam miejsca w tych wszystkich hangarach i na tych kosmodromach. Jednak perspektywa wysłania do Rosji rakiet, których koszt może osiągnąć nawet 80 milionów za sztukę i każda z nich może ważyć 100 ton, jest toksyczna z politycznego punktu widzenia. Francuska agencja kosmiczna oświadczyła, że nie planuje odsyłania rakiet. Jednocześnie zespoły CNES i Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA nie wiedzą, jak zdemontować i przenieść rakiety, robiąc miejsce na nowe projekty, ponieważ wcześniej zajmowali się tym tylko i wyłącznie specjaliści z Roskosmosu. Powstał dziwny pad zupełnie w niespotykanym miejscu. Rozważano wcześniej opcję wymiany rakiet Sojus na 36 satelitów OneWeb, które na początku konfliktu na Ukrainie utknęły na kosmodromie Bajkonur. Natomiast jak zapewnia Eutelsat, zarządzający siecią OneWeb, taki scenariusz nie jest już dyskutowany. Konstelacja satelitów została wyprodukowana nowa, została umieszczona na orbicie i nie ma planów jej rozbudowy. No i na tydzień przed starciem bitew na pełną skalę na Ukrainie, Roskosmos zaproponował Unii Europejskiej nawet użycie rosyjskich rakiet Sojus, ale już 2 tygodnie później, na początku marca, wszyscy specjaliści rosyjskiej agencji kosmicznej w pośpiechu się spakowali i opuścili kosmodrom. Więc tanio sprzedam rakiety Sojus. Jakby ktoś potrzebował, tylko trzeba zorganizować sobie transport. No Z Ameryki Południowej, tak. Bo nie ma co z nią zrobić. Myślę, że ktoś by chciał przygarnąć z Gujany. No i to była ostatnia wiadomość, chyba że masz jeszcze jakiegoś bonusa w rękawie. Nie, w rękawie nic nie ma.
Aż W sobie takim razie, sprawdziłem. w takim razie kończymy. Słuchajcie, zapraszamy na godzinę 17. Mamy materiał CEB Niemcy. Jest tam ciekawy przede wszystkim artykuł o tym, jak w niemieckiej prasie bardzo ostra krytyka Polski względem Rosji. Więc myślę, że warto posłuchać. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.